Dzień dobry w to słoneczne przedpołudnie i zapraszam na odcinek. Sałatka z tuńczykiem kosztuje 8 euro. No i taką gratkę mamy, moi drodzy, Duszan, barman, tym razem barman, nie kelner. Dlaczego nie kelner? Ponieważ wszyscy kelnerzy tutaj mają po tyle pracy. No i Duszan zgodził się wystąpić przed nami i zaprosić do naprawdę fantastycznej restauracji. Zjadłem tutaj sałatkę, fileta z piwko, pychota. A wiecie dlaczego tak jest? Bo jest dobry menadżer. Z menadżerem niestety też nie dało się, ale Duszan reprezentuje tą restaurację. Także Duszan zaprasza do restauracji. Co, Duszan? Pozdrawiam Was u nasz restaurant. A widzicie, nie po angielsku, tylko w języku czarnogórskim. Ja również Was zapraszam. Żwirek, nie piasek, ale drobny. Taka plaża, Petrowacz na more. Jeżeli źle wymawiam, wybaczcie. Piszcie sobie, wygooglujcie. Dosyć zatłoczona plaża, ale są miejsca, gdzie możecie rozłożyć się za darmo, z własnym ręcznikiem oczywiście. Dla miłośników motoryzacji. No taki klasyczek już się rzadko trafia, jeszcze zarejestrowany, jeszcze w dobrym stanie. No, ile za niego? Dobra furka, nie? A można również Golfy 1 spotkać, które również uczestniczą w ruchu i całkiem nieźle wyglądają. I co kawałek z Kotoru na Budwę macie takie piękne plaże i widoki. Tyle, że trzeba dojechać sobie do tej plaży, bo hotele, apartamenty są powyżej. Czy Czarnogóra jest bezpieczna? Podczas mojego pobytu ani razu nie czułem się w jakiś sposób niekomfortowo. Widać policję, głównie na drogach. I tutaj, jeżeli wynajmujecie samochód, uważajcie, bo lubią z suszarką stać. Gdzieś oczywiście za zakrętu albo z jakiegoś za jakiegoś krzaka. I mają tu też coś takiego jak komunalną służbę. Straż miejską, która, słuchajcie, jeździ i tylko czeka, żeby was skasować. Widziałem koła zamknięte w samochodach, nie, że jest blokada na kołach. Widziałem gdzieś, gdzie przyjechała laweta, by odholować z miejsca turystycznego, tam gdzie był owszem zakaz zatrzymywania i postoju. No, ale tutaj tego pilnują, więc uważajcie, dobra rada, uważajcie, gdzie zostawiacie auto. Lepiej zapłacić te 2 czy 4 euro za parking, a mieć spokój. Takie zejście z apartamentu, dosłownie 3 do 5 minut po schodkach schodzicie i wchodzicie na plażę bezpośrednio. Ostatniego apartamentu Wam nie nagrałem. Możecie sobie zobaczyć na shorcie taką zabawną sytuację, która mnie tam spotkała. W zasadzie zabawne rozwiązanie budowlane. Ktoś coś spartolił, no. Nie ogrywałem, bo po prostu nie był wart swojej ceny i nie był wart nawet ogrywania.
Petrowacz na More, bo tak ta miejscowość się nazywa. Dosyć szybkie zejście do wody, do głębokiej wody. Raptem może 5-6 metrów i dzieci już mają problem, już są w głębokiej wodzie, a dla starego wiadomo, pływa się i tyle. Pewnie będąc w Czarnogórze będziecie chcieli skorzystać z restauracji i tu będzie się zapalała taka lampka, czy aby nie będzie jakiejś awarii. Spokojnie, moi drodzy, korzystałem z kilku restauracji. Kątem oka, wiecie jak to człowiek z gastronomii, musiałem gdzieś szpiegnąć do kuchni. Wydaje się, że jest czysto. Nie było w moim przypadku żadnej takiej sytuacji, by mieć któryś dzień wycięty z pobytu. Pokój dwuosobowy w apartamentach Ambassador to w niskim sezonie 80 euro, a w wysokim 170, ale macie bezpośredni widok oraz dostęp na deptak, jak i na plażę, port. Mała mieścinka Petrowacz na More wydaje się takim kompromisem pomiędzy, na przykład, jeżeli chodzi o plaże, kamieniste i piaszczyste. Tutaj jest taki drobniusi żwirek, a woda jest przejrzysta, czyściutka. Jeżeli chodzi o ceny, to też nie jest jakieś wysokie ceny jak w miastach, w tych bardzo turystycznych miejscowościach, a na przykład Ulcin, gdzie jest znowu niskie wydają się te ceny. Trzeba szukać. No ja trafiłem na Petrowacz na More. Wydaje mi się dobra opcja. Zatem, jeżeli macie inne miejscówy, takie fajne do polecenia, oczywiście bardzo Was proszę, napiszcie, a może jeszcze powrócę do Czarnogóry i skorzystam. Kto wie? Takie kwiatki na przykład. Malowniczo, pięknie, ale zobaczcie. Mógłbym Wam zrobić ujęcie takie. Mimo wszystko pokażę Wam też to, co jest smutne. Może w przyszłości Czarnogóra też coś z tym zrobi. Jak ogarnąć sobie samochód w Czarnogórze? Kiedy wynająć? Czy po przylocie? Czy wcześniej? Ja ogarniałem wcześniej poprzez stronę internetową. Oczywiście wiecie jak to jest. Znowu było trochę szukania, ile gwiazdek, jakie opinie i tak dalej, i tak dalej. Wybrałem jedną firmę, co prawda trochę starawe, jak widzicie, auto. Natomiast 116 000 ma przejechane. Sprawuje się dobrze. Zobaczymy jak będzie z zdaniem. Cena, słuchajcie, od 50 do 70 euro za dzień. Trzeba szukać z jakimi opcjami, jeżeli chodzi o dostarczenie na lotnisko, czy ubezpieczenie, jakie ubezpieczenie. To wszystko poczytajcie dobrze, bo ja na przykład dowiedziałem się po przylocie, mimo że w mojej ocenie kupiłem full insurance, to dowiedziałem się, że ja mam half insurance.
Nie wiem dlaczego. Więc jak będzie ze zdaniem, na pewno Wam jeszcze nagram. Furka, jak widzicie, trochę poobijana. Tu, tam. Takie poprzecierane. No wiadomo, jak to jeździ na wynajmie. To co tu się dziwić. Furka już po zdaniu. Pan przeszedł, zobaczył wokoło. Mówi, że wszystko ok. Wziął bilet od parkingu. Wyjechał. Auto zostawił. Mówi, wypakujcie się na spokojnie. Klucze są w środku. Auto może być otwarte. I to tyle. I on sobie z biletem, który jest na wyjazd, pojechał. Także pewnie ktoś przyjedzie, weźmie samochód i będzie go tankował. I mył. Nie, wróci. Zatankowane jest. Będzie go mył. Auto to było z 2015 roku. W kontrakcie było zawarte, by zatankować 98-oktanową benzynę. Sprawowało się dobrze, to co, że pokazywałem Wam, że było poobijane, ale na te górskie drogi, dosyć ciasne, jak już w poprzednich odcinkach widzieliście, wydaje mi się, że to jest ok auto. Klima chodziła, sprawne było, jechało. Cóż więcej wymagać. Zdanie samochodu też bezproblemowe, także mogę polecić, jeżeli Wam nie przeszkadza, że rocznik jest troszkę już starawy. Podróż dobiega końca. Zapraszam Was do oglądania tej serii z Czarnogóry, poprzednich z Korfu, z Albanii. A ja już powoli szykuję się do kolejnej podróży. Czy to będzie Europa? Zobaczymy, niech to będzie niespodzianka. Zatem bardzo dziękuję, że jesteście z nami, z całą ekipą Waiter Project, i zapraszam Was do kolejnych podróży. Na ten moment żegnam się z Wami. Waiter Project, kelner na emeryturze. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Szybki upgrade, w jakiej cenie zakupiłem bilet powrotny. W cenie 60 euro na dzień przed wylotem. Myślę, że niezła cena.